że tak powiem, blisko przy skórze. Daruję sobie czosnek, ale cebula spoko. Jezus Maria, miałam brać inny kolor. Życzcie mi smacznego. Jeszcze muszę troszeczkę pieprzu dać tutaj do serka. No i cebula. Ale muszę, cały czas się jeszcze kuruję. No i takie antybiotyki naturalne najlepsze są moim zdaniem. Daruję sobie czosnek, ale cebula spoko. No i zobaczcie, już się tutaj ładnie kwiatki ostały w wazie. Jakie przepiękne te róże, to po prostu są prawdziwe róże, jak ja to mówię. Prawdziwe, takie duże róże. No i to tutaj wygląda tak. Przepiękne są. No, hejka, wiecie co? Wróciłam właśnie i tak sobie myślałam, że może Wam pokażę, co tutaj kupiłam ciekawego. Co Wy na to? To głównie taka chemia jest i troszeczkę jakichś tam innych rzeczy, także może będzie to w miarę interesujące. Przede wszystkim to, co było najważniejsze, to kupiłam zmiotkę i szufelkę i to jest akurat dopiero widzę firma Flash, nawet nie wiedziałam. Ten Flash jest bardzo fajny. Ta szczotka jest fajna, bo na końcu ma te włosi, tak jakby widzicie, poszczerbione, że tak powiem. I fajnie się wszystko nią powinno zamiatać. A może zobaczę, czy dam radę rozpoznać ceny na to wszystko. I to kosztowało 4 funty. Te Ikeowe są tańsze, no ale wiecie, no to się wydaje lepsze, z tego co tak sobie sprawdzałam. Później tutaj mamy, moi drodzy, Harpik. Kupiłam 2, bo wiecie, że my mamy toaletę na górze i na dole. Także kupiłam 2 Harpiki Power Plus 10 razy Clean and Protect. Usuwa dobrze kamień, wiecie co z tym kamieniem tutaj, to naprawdę jest masakra. I taki jeden Harpik kosztuje funta 19. Chciałam kupić czarnego Domestosa, ale nie było w B&M. Później kupiłam kulki, kiblowe zakupy można powiedzieć. To są kulki Blue i one kosztowały 3 funty, taki trójpak jak widzicie. 3 funty i to jest zapach brzoskwiniowy. Następnie bardzo rzadko używam takich rzeczy, ale jak wyjeżdżamy na wakacje to taki owszem, bo zostawiam zawsze w łazience tutaj na dole, bo wiecie, nie otwieramy drzwi, moja sąsiadka jak przychodzi to tak naprawdę zabiera lunę i jej nie ma i nie otwieramy drzwi, nie otwieramy okien i nie lubię jak mi tutaj wiecie, nie chciałabym, żeby po prostu coś mi zaczęło, po prostu chcę, żeby cały czas był w miarę jakiś taki fajny, świeży zapach, także coś takiego. Ale to, moi drodzy, daję pod timer, żeby mi się to włączało i wyłączało, żeby to nie było cały czas włączone, bo to też jest w miarę niebezpieczne, wiecie, jak tak zostawicie. Ładny taki zapach świeży, z pani Hinge oczywiście i to są vibe, czyli uczucie wakacji. I to, moi drodzy, kosztowało kolejne 3 funty. Płyn do mycia naczyń jakiś potrzebowałam, zawsze mam Fairy, ale tym razem wzięłam z tego Elbow Grease, to ponoć jest taki dobry płyn i on kosztuje 89 pensów, ale też wzięłam, powiem Wam szczerze, ze względu na cenę, bo Fairy kosztuje chyba już 3 funty, no nie przesadzajmy, a ten jest fajny, gęsty, ja zawsze patrzę właśnie na gęstość płynu, to nie jest taki, wiecie, to nie jest taka żadzina, fajnie gęsty, także powinien być dobry, no i tak ja to głównie używam do patelni, do takich rzeczy, no bo oczywiście mamy zmywarkę, także to rzadko kiedy używamy. Szczoteczki do zębów, tutaj mamy trójpak i też kosztowały 3 funty, wszystko wychodzi po funcie w sumie tak naprawdę. Jeszcze mam jedną rzecz. Moja pralka ma ogólnie taką, wszystkie Samsungi chyba mają taką opcję czyszczenia, samoczyszczenia, ale ja lubię od czasu do czasu jeszcze dodać takiego czegoś właśnie dodatkowego do czyszczenia i to jest z tej marki Fabulosa, one są wegańskie i wzięłam o zapachu czystej bawełny i ona kosztuje funta, także 50 pensów za czyszczenie, super. No i też wzięłam Lenor, to chyba jakaś nowość. Jezus Maria, miałam brać inny kolor. Znaczy zapach, to nie miał być ten, miał być jakiś tam kwiatowy, a to jakiś wzięłam zimny.
Taki Lenor. I ja Wam też już powiem, ja już Wam nieraz mówiłam, że ja ciuchów swoich absolutnie w Lenorze nie płuczę, Radka ciuchów też nie. Ale zasłony, koce tutaj, poduszki, znaczy poszewki na poduszki i takie pierdoły, taki owszem, jak najbardziej, no bo wtedy wiecie, to tak w miarę fajnie ten zapach się ulatnia, ale nic, co jest tak, że tak powiem, blisko przy skórze. No i ten Lenor kosztował mnie 4 funty aż. No 4 funty. To jest na 70 prań niby i to jest mocno skoncentrowane. Także zobaczymy. Czekajcie, zobaczcie jaki w ogóle to zapach, bo nie można... O, można odkręcić. No nie, no w sumie ładnie pachnie. O, także w sumie dobrze zrobiłam, że taki wzięłam. Ładnie pachnie. To jest, jak mówiłam, taka jakaś edycja. Coś tam północne. No i ostatnia rzecz. To zobaczcie, kupiłam sobie takie 3 półeczki. Mamy jedną, drugą i trzecią. I je po prostu tak na siebie można nastawić. I zobaczcie, je się otwiera. Tylko ja muszę to rozpakować. Czekajcie. Bo szczerze Wam powiem, że właśnie muszę coś takiego mieć na swoje narzędzie do paznokci, bo na razie wszystko jak zdezynfekuję, to wszystko trzymam po prostu tak osobno, przykrywam. A jednak to tak nie może być. Mam nadzieję, że te naklejki mi tutaj dobrze zejdą, bo się zdenerwuję, jeśli nie. Aha, spoczko. O nie, no niekoniecznie spoczko, bo jest duży klej. Jak ja nie lubię takich rzeczy. Jak mi się to nie ściągnie, to się wkurzę. No i zobaczcie, zostawiają takie kropki bez sensu. No i tak to będę musiała umyć, bo wiecie, mam czyste naczynia, narzędzia, ale no i tak one muszą iść do czystych rzeczy. No dobra, ściągnę tylko z jednej i Wam pokażę. Patrzcie, to się tak otwiera, to jedno na drugie dajecie i na przykład tutaj właśnie czyściłam dzisiaj. Do jednej będę mogła dać na przykład nożyczki i radełka. I zobaczcie, i to tak wygląda, jak są zdezynfekowane. I wiecie, i nałożyć to sobie na wiesz, pod spód na przykład jakieś pilniczki, do kolejnych te takie części do fryzarki. Masakra. A skończyły mi się wczoraj już antybiotyki i ja dalej tak herlam jak pies. Także tak to wygląda. Z tego jestem bardzo zadowolona i taka sztuka kosztowała 3 funty. Wzięłam tylko 3 i troszkę żałuję, czy nie za mało. Mogłam wziąć jeszcze jedną, bo była ostatnia. A nie wiem, czemu nie wzięłam. No ale dobra, mniejsza z tym. A coś Wam chciałam powiedzieć. Byłam jakieś 2 tygodnie temu chyba byłam w salonie jakieś 3 tygodnie temu byłam w salonie i tam, gdzie ja byłam, obok jest stacja z paznokciami. I Boże, Ty mój drogi dziewczyny. Jaki syf. Jaki syf. Ja bym się tam tak strasznie bała iść. W ogóle na przykład... Czekajcie, niech ja wyciągnę. Na przykład ja używam zawsze tych 2 frezów. No nie tylko tych, innych jeszcze używam. Ale tych do opracowania skórek. I te frezy u tej dziewczyny były takie zasyfione. One po prostu stały w stędzie ogólnie, czyli w takim stojaku. I w otwartym powietrzu. Nie było ani tamtej dziewczyny, ani nie było nikogo i one stały w otwartym powietrzu. Widać było, że ujebane, już wiecie, takie na maksa zjechane, pełno kolorów na tych, nieodkażane, niedezynfekowane. Po prostu ja popatrzyłam na to i myślałam sobie, ja pierdzielę i chciałam zrobić zdjęcie, ale przyszła po mnie baba. Także nie mogłam zrobić. W ogóle lampa cała w lakierze, na zewnątrz, na wewnątrz, wszędzie. Ja nie wiem, ja zawsze czyszczę po wszystkich, wiecie o co chodzi, nawet jak sama sobie użyję, to po sobie czyszczę i lampę, no i te frezy, przede wszystkim frezy, a ludzie tego nie robią. I ona właśnie, jak zaraz przyszła, to zaraz przyszła do niej klientka na te paznokcie. Tak sobie myślałam, czy ona naprawdę przyszła na te paznokcie, no ale przyszła naprawdę, po prostu wstyd, nie wiem, no bałabym się. Ja osobiście bym się bała robić paznokcie komuś w takim mieście i powiem Wam, że w takiej miejscu i powiem Wam, że jestem na tylu grupach, i że właśnie często czytam o jakichś uczuleniach i o jakichś innych rzeczach i to jest, ja się tak strasznie tego boję. Ja się tak tego boję, ale wiem, że na przykład bardzo często nie jest zależne od stylistek paznokci, wiecie, gdzieś tam ktoś uderzy paznokciem, gdzieś się coś podważy, nie wiem, albo za długo dziewczyny noszą hybrydy czy żele i zrobi się onycholioza, gdzieś tam się coś uderzy, podważy, dziewczyna nie ściągnie, nie przyjdzie, żeby ściągnąć ten lakier, tam się wodę dostaje i się może zrobić zielona bakteria, wiecie o co chodzi i ja mam taką obsesję, ja się tak strasznie boję tego,
bo chociaż tak jak mówię, w 90% to absolutnie nie jest wina dziewczyny, które robią paznokcie, tylko właśnie tej, która nosi paznokcie, ale no boję się takich rzeczy, ale po tym jak dzisiaj zobaczyłam coś takiego, to ja myślę, że na 100% to 10% co jest, że wiecie, to może być wina stylistki, to u tej dziewczyny to musi być jej wina. Naprawdę, bo po prostu byłam po prostu w szoku. Byłam zszokowana tym, jak to wyglądało obrzydliwie. Po prostu obrzydlistwo. I taka, moi drodzy, jest u nas pogoda. 7 stopni, no jest tak zimno, jest tak nieprzyjemnie, no i jak widzicie bardzo, bardzo mokro. No. Więc witamy z pięknej, miodem płynącej i słońcem otulającej Anglii. A dzisiaj to ogólnie byliśmy na małych zakupach w Primarku. Pokazać Wam tutaj, nie wiem, czy Wam to pokazać, czy jakoś inaczej. Większość to ogólnie jest Radka. Bo ja... Wiecie co ja zrobiłam? Mówiłam Wam, że powystawiałam pełno rzeczy na Vinted i pełno rzeczy posprzedawałam. Również Radka. Radek na przykład ma takie koszule, które nosi głównie na wakacjach, takie wiecie, letnie. Także one są naprawdę dalej są, ale już nie u niego, w bardzo dobrym stanie. No i oczywiście wszystko brałam, bo już je ma po 3-4 lata i wreszcie mówię, no trzeba coś innego kupić. Ale szkoda, bo są w dobrym stanie. I powiem Wam, że je powystawiałam i wszystkie chyba poszły, chyba tylko się 2 zostały. Także tak, w szoku jestem, także kupił nowe i kupował z Primarka. Większość są bawełniane. Kupił sobie taki jeden komplet, powiem Wam, on chyba nie jest w 100% z bawełny. Taki zupełnie jak nie Radek, kremowy. Kremowe shorty i kremowe koszule. Kremowa koszula. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało.